Witam wszystkich wojowników szos i nie tylko. Witam wszystkich. Słuchajcie, w tym odcinku zabiorę Was do szczególnego miejsca. Jeśli ktoś fascynuje się, interesuje się dzikim zachodem, tym co było tutaj 200-150 lat temu, słuchajcie, to jest odcinek dla Was, aczkolwiek zapraszam na niego wszystkich. Słuchajcie, pojedziemy do Tombstone. Powieszony. No właśnie, to jest słynne Tombstone, pokazywane w wielu produkcjach Hollywood i tam właśnie będziemy. Słuchajcie, miejsce jest niesamowite, byłem tam na moim Instagramie, gdzieś tam na dole jest jakiś tam krótki filmik, także słuchajcie, póki co jedziemy do Tombstone. Opowiem Wam jeszcze dokładnie, co dzieje się na rynku transportowym, słuchajcie, tutaj w Ameryce aktualnie, czyli na koniec listopada, prawie grudzień. To nie będą żadne facebookowe, instagramowe, słuchajcie, bajki, których jest bardzo dużo w sieci. Tylko moje osobiste informacje, które mam z pewnych źródeł. Także słuchajcie, to jest właśnie tematem tego odcinka. Prawdopodobnie będę go musiał podzielić na 2 odcinki, a może na 3, ponieważ będzie się działo, słuchajcie, będzie ciekawie, będziemy na zachodzie i tak dalej. Słuchajcie, zostańcie ze mną, a nie pożałujecie. Do tego ładunku jeszcze idą te rurki, oczywiście są zamocowane tak jak są zamocowane, nie można ich inaczej. Także tak to wygląda, słuchajcie, oczywiście tam jeszcze jest w 2 innych miejscach. Mamy jeszcze, słuchajcie, dokładnie 15 stóp wolnego miejsca. 15 stóp, czyli to jest jakieś niecałe 5 metrów. Czy mnie doładują dzisiaj, nie wiem, czekam, jestem po wykąpaniu. Zobaczymy, jeśli nie, to lecimy w kierunku zachodnim. Słuchajcie, jest jeszcze rano, czekamy, mi to w ogóle nie przeszkadza. Możemy nawet czekać do godziny 4-5 p.m., czyli do 16-17. W sumie to do momentu, jak firma zamknie biuro i tak dalej. Tak jest, że czekają, słuchajcie, do samego końca, jak już będzie pewne, że nic w danym dniu nie wyskoczy na loadboard u brokera, etc. Słuchajcie, nawigacja GPS oczywiście mówi mi o zakazie, kieruje mnie na lewo, my musimy jechać prosto. 7 mil, czyli mamy znak, zakaz ruchu traków, tutaj nie. Przed nami trak. Pogubić się można. Wjeżdżamy do firmy. Tutaj też jest banjaj, słuchajcie, kurwa taki, że szkoda mówić. Po jednej stronie porozstawiane, po drugiej porozstawiane. Ciężko w ogóle jest wymanewrować. Co, oni są już zamknięci? Chyba niemożliwe. Tam jest trak, spójrzcie, on też ładuje. Ja nawet tam nie mogę wjechać, bo on nie wyjedzie, wiecie? Ja nie mogę tam w tym momencie wjechać do tej firmy. Bo jeśli ja wjadę, to on nie wyjedzie. Bo on wyjeżdża, to samo tu wyjeżdża tędy. No tak to właśnie jest. Idą się skrzyneczki, no zobaczymy, to będzie tak wszystko na styk, wiecie? Wszystko będzie na styk. No mamy, słuchajcie, tę skrzynię tylko.
rzeka Mississippi. Okej, słuchajcie, witam Was ponownie. Dzisiaj jest co? Dzisiaj jest sobota. Jesteśmy tutaj, słuchajcie, nieopodal Arizony już, 20 mil. Tutaj, słuchajcie, ja wiem, że było dużo przerwy, aczkolwiek to nie było tak dużo na nagraniu, ale było. Ale nie ma co nagrywać, słuchajcie, jak samochód jest w ruchu na autostradzie, bo nie będę nagrywał znaków drogowych i tak dalej. Słuchajcie, tutaj ten pojazd przyjechał mój kolega, którego muszę obudzić, Darek Miłek. I słuchajcie, obydwoje jedziemy do Tombstone, jak powiedziałem wcześniej. Panie Dariuszu, także jedziemy razem, słuchajcie, spędzimy cały dzień razem. Darek jedzie do miejscowości Nogales, to jest przy granicy meksykańskiej, ale przed San Diego. Ja jadę też, ale bliżej San Diego, później mam pod Sacramento 2 stopy. Także jedziemy razem, słuchajcie, i opowiem Wam teraz o sytuacji na rynku transportu w Ameryce. Będę mówił oczywiście o flatbedach, bo tutaj te drive-iny nie interesują mnie generalnie, jeździłem tym całe życie, słuchajcie, nigdy w życiu bym za to nie wsiadł. Także mowa będzie o flatbedach, jakieś tam porównania, sytuacje. Zobaczymy. Darek chyba wstał, bo się zakotłował w samochodzie. Także ja idę tankować, słuchajcie, i widzimy się później. Jest piękny, słuchajcie, spójrzcie. Jest piękny wschód słońca. Tutaj. O. Także, ale jest zimno. Darka to chyba nie ma w samochodzie, słuchajcie, wydawało mi się, że to się tam ruszyło, ale Darek chyba jest pod prysznicem, ja już byłem wcześniej, bo ja stałem wcześniej troszkę. Jadę tankować tutaj na stację, także chwilę się widzimy. Okej, słuchajcie, jesteśmy gotowi już do drogi, jest trochę głośno, bo Darek ma, słuchajcie, Darka przedstawię Wam w Tombstone. Teraz szybko Wam powiem coś o Tombstone. Czym jest Tombstone? To jest oryginalne, w tym momencie oryginalne miasteczko Dzikiego Zachodu, które cały ten Old Town pozostał tak jak było to 150 lat temu. To miasto powstało, słuchajcie, bodajże na koniec 1880 rok, coś takiego. Słuchajcie, dlaczego powstało? Ponieważ tam odkryto, słuchajcie, duże złoża srebra. Jakiś tam to jegomość odkrył. Powiedziano mu, że słuchaj, jedyne co odnajdziesz to swój własny nagrobek, coś takiego. Stąd ta nazwa, Tombstone. Własny pochówek, własny grób, własny kamień, bo kiedyś tam tylko kamienie rzucali na dół z ciałem i to wszystko. Także tak to właśnie wyglądało, słuchajcie. Zjechało tam pół Ameryki, że tak powiem. Rewolwerowcy, wszyscy. Ci, co chcieli to srebro też posiadać.
Słuchajcie, no jest piękny wschód słońca, już jest wyżej słońca, ale to jest typowa amerykańska, słuchajcie, preria. Mamy 20, dokładnie 7 mil do Arizony. Tam będzie oczywiście też preria, czerwone skały, czerwony piasek, wypalone wszystko przez słońce. Tutaj przede mną jedzie Darek i słuchajcie, mój ładunek, Darka ładunek. Słuchajcie, dawno już nie woziliśmy pełnych trailerów, wiecie? Także sytuacja na rynku transportu, bo teraz tak 3 minuty powiem o tym wszystkim, jest, słuchajcie, agonalna wręcz. Nie ma ładunków, słuchajcie, jeśli nawet one są, bo one są oczywiście na loadboardzie, czyli na jak to się nazywało w Polsce, Transix, coś takiego kiedyś, nie pamiętam, no nieważne zresztą. Są te śmieci, słuchajcie, te śmieci za dolara, $1.20 i tak dalej, i tak dalej. Mówimy o ładunkach, które utrzymają firmę na powierzchni i jakiś nam dadzą biznes. Tego, słuchajcie, nie ma. Darek ma full load, czyli pełny ładunek, pełny trailer. Ja również, o dziwo, słuchajcie, to naprawdę jest rzadkością. Także nasi koledzy z firmy, jeden jedzie, słuchajcie, z Los Angeles na Cape Canaveral, do SpaceXu. Słuchajcie, ten ładunek, który mógłby włożyć do sleepera, do kabiny. Inny kolega to samo, słuchajcie, skończyło się. Generalnie skończyło się, jak tak będzie dalej, to pewnie mój boss, jak i wielu innych bossów firm będą musieli redukować zestawy, słuchajcie, w Ameryce, znaczy w firmach, bo powiem o co chodzi. Tutaj co roku, jak i auta osobowe, jak i traki, my tutaj co roku musimy opłacić numery rejestracyjne, czyli tak zwane registration. Tutaj nie jest tak jak w Europie, że raz się rejestruje auto i to auto już jest dożywotnio zarejestrowane, chyba że wyrejestrujemy. Tutaj co roku to robimy. To kosztuje około $2000 za jeden zestaw. Mój boss ma 50, ponad chyba zdaje się, czyli ponad $100,000 musi w marcu wyłożyć gotówką na ponowne zarejestrowanie samochodów. Ale pytanie jedno, główne, po co? Po co, jak my wozimy, jest to w tym momencie za dużo traków w firmie, w ogóle w całej Ameryce względem ilości ładunków. Nie ma ich, słuchajcie, nie ma ich, jest to dramatycznie, słuchajcie. Jak tak dalej pójdzie, to chyba trzeba będzie do Polski wrócić i zająć się jakimś biznesem w Polsce. Przestoję między ładunkami. Słuchajcie, my w tym momencie jadę do Kalifornii, Darek również. Darek zrzuca Pasadena, Los Angeles, to są przedmieścia LA. On tam zrzuca, ja zrzucam powyżej, czyli Fresno, tam pod Sacramento mam jeszcze 2 stopy więcej. Słuchajcie, i my w tym momencie już nie rozmawiamy o tym, gdzie pojedziemy dalej, tylko tak naprawdę nasza rozmowa od dłuższego czasu skupia się na tym, ile tam będziemy stać, czekać. Uwaga, kiedyś było 2 dni, to się wydawało bardzo dużo. W tym momencie, słuchajcie, już to weszło w inny poziom. Nawet czekamy tydzień czasu, 4 dni, 5, 3 dni to jest takie minimum. Słuchajcie, ale to nie tylko w mojej firmie, bo ja mówię ogólnie o sytuacji, bo rozmawiam, słuchajcie, z innymi chłopakami na autostradach, flatbedy oczywiście, very bad. Spotkałem na wschodzie w Virginii owner-operator, kierowca flatbeda, też Peter Pittem, przybył tak jak ja, Amerykanin. Rozmawiam z nim, a on mówi, że on w tym roku już kończy transport, definitywnie nie opłaca się. Znaczy, no przemiał pieniędzy, każdy o tym wie. Słuchajcie, jak pamięcią sięgnę, czy ten biznes był zawsze, wiecie, taki nie wiadomo jaki. Wszystko, słuchajcie, przemiał pieniędzy,
często oszukiwanie kierowców dawały jakieś nadwyżki. Słuchajcie, to tak jest. To samo jest w Polsce. Jeśli w Polsce ktoś kupuje, słuchajcie, zestaw traka i go tam wsadza do jakiejś tam tych firm, nie pamiętam już, te lokalne firmy, to nie są polskie, na przykład Raben jest obok mnie, słuchajcie, w Strykowie. Ja mieszkam niedaleko Strykowa, w Łódzkiem, tam jest Raben. Znaczy ja bym tam w życiu nie stawił samochodu. To nie jest żaden, to jest takie, Raben się zamyka, przenosi ten trak, już szuka innej pracy. To samo jest tutaj, słuchajcie, chłopaki stawiają, kupują traki, rejestrują te traki nie na siebie, tylko na inne firmy, te co, pod którymi będą jeździć i tak dalej. Ta firma mówi dziękuję, a on dostaje, słuchajcie, z kawałem blachy i nic więcej, bo nie ma ani ubezpieczenia, ani rejestracji, ani pracy, nie ma nic. Takie totalne uzależnienie się od tych wszystkich firm, które dzisiaj są, jutro ich nie ma. Tak to właśnie wygląda, słuchajcie. Podobnie jest w Europie, w Polsce, to samo jest tutaj. Tutaj jest w tym momencie dramat. Ja to mówię oficjalnie. Moje zarobki bardzo uszczuplały. Czy tak będzie, wiecie, przez dłuższą chwilę? Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam też pojęcia, co mam robić z tą całą Ameryką i tragedią, ponieważ tak krótko słowem ona leży i kwiczy. Ale zdaje się, że transport w Polsce podobnie. Słuchajcie, był swojego czasu taki okres, że zajmowałem się transportem w Polsce jako owner. Nie chcę po prostu o tym słyszeć. Słuchajcie, tak naprawdę tutaj ja i tak mniej zarabiam pieniędzy od miesiąca, to jeszcze idzie na dół. Ale ja wolę być tutaj kierowcą, bo ja zarabiam tak naprawdę więcej pieniędzy niż niejeden właściciel firmy transportowej w Polsce. Takie są, to jest prawda, ja tutaj nie konfabuluję, nie kłamię, tak właśnie jest. Mieć firmę transportową w Polsce, panie strzeż mnie, nigdy więcej, nawet nie chcę o tym słyszeć. Ale ktoś ma zajawkę, ktoś chce być właścicielem i tak dalej, no to jest jego problem, ale nie powiem. Nigdy więcej. Także słuchajcie, jest źle. Na razie póki co cieszymy się dzisiejszym dniem, jedziemy do Tombstone, pochodzimy po mieście, będę oczywiście nagrywał, no nie cały dzień, bo to musi być bardzo długi film, ale te ciekawsze momenty będę nagrywał, pójdziemy na pojedynek, one są, słuchajcie, to jest inscenizacja pojedynku autentycznego, który odbył się tutaj w Tombstone między braćmi Irv, do tego Doug Holiday i gangiem dwóch braci. Sprawdzam tych nazwy, ale to mniejsza scena, można tym poczytać. Pojedynek, słuchajcie, kapitalna sprawa, jest widownia, można nagrywać, patrzeć. Na ulicy też są pojedynki, słuchajcie. Także super sprawa, słuchajcie. Ja w tym momencie sobie piję kawę i patrzcie na okolice i podziwiajcie, słuchajcie. Wyjeżdżamy z Nowego Meksyku tutaj. 200 lat temu, słuchajcie, pasły się tysiące bizonów. Tam Comanche, rozumiecie, na koniach swoich atakowali te bizony. Wiadomo o co chodzi, tak jak na filmach. Tutaj to się właśnie działo tutaj, gdzie w tym momencie jesteśmy, słuchajcie, jest prawdziwy dziki zachód. Tamta Ameryka na wschodzie, jakieś Nowe Jorki, Bostony, Filadelfie, to nie jest Ameryka, bo to jest oczywiście tylko moje zdanie, słuchajcie, tutaj jest informacja, słuchajcie, odnośnie tych burz piaskowych, bo one właśnie tutaj są, informują, żeby zjechać na pobocze, wyłączyć, kolejna signa, wyłączyć silnik, zdjąć stopę z hamulca, pozostać zapiętym w pasach z tej maklet. Słuchajcie, te burze piaskowe ja już raz widziałem, to są potężne, te takie wiry, także no, trzeba uważać. Tak, słuchajcie, tutaj jest prawdziwa Ameryka, tam jest, słuchajcie, moim skromnym zdaniem, żadna Ameryka
Nie lubię tego wschodu, słuchajcie, jeździłem tam kupę lat. Po prostu wymiotuję już na myśl o jeździe na wschód. Ale to jest tylko ja tak mam, bo niektórzy kochają wschód. Bo nie umieją, słuchajcie, jeździć na zachód. Podobnie jak Polacy, którzy jeździli tam na Kazachstan, do Mołdawii. Oni nie pojadą, słuchajcie, do Niemiec, bo nie wiedzą, nie wiedzą jak kupić do tam, do siądowa. Tak jest, ale nie czas tak, słuchajcie. Ja nie okazuję smacznego, słuchajcie. Słuchajcie, jesteśmy już w Tombstone. Darek pojechał innym wjazdem, musi wracać tutaj. Słuchajcie, parking jest, public parking, nieutwardzony, za 5 dolców. Tylko, że już są signy no overnight parking, czyli na noc tutaj nie będzie można stanąć, parkować. Pewnie zamykają, ale dogadamy się. Zobaczymy. Słuchajcie, tutaj nie ma nikogo, żeby się w ogóle zapytać o coś. No bo my jesteśmy trakami ciężkimi, także idziemy tutaj do środka, zapytam się. Słuchajcie, byłem, ktoś otworzył, to jest private house, czyli prywatny dom. Spójrzcie, tutaj tak mieszkają w takim domku. Bank, dentysta, więzienie, dom. Ona generalnie nic nie wie. Tutaj sąsiedzi, słuchajcie, w Ameryce to jeden sąsiad mieszkający obok drugiego nie zna nazwiska, nie wie kim on jest, nie wiedzą o sobie nic, nie żyją tak, nie są kompletnie zintegrowani. Ona o tym parkingu nic nie wie, a mieszka po drugiej stronie, to jest szkoda mówić. Nie ma żadnego admina ani nic, ona mnie wysyła do City Office, gdzieś tam jest w mieście. No, wsiądę na rower i pojadę. tutaj się po prostu wrzuca pieniądze, słuchajcie, zobaczcie. Ciach, bach. Takie donation. Ale nie wiem, czy tutaj możemy wjechać. W ogóle to jest boisko szkolne, słuchajcie, do palanta, do baseballa. Zgadza się. To jest szkolne boisko. Nie wiem, gdzie jest Darek. Według planu, słuchajcie, tam jest parking też. Tutaj miałem skręcić w prawo. No Darek pojechał stamtąd prosto. No to musi być tutaj. Jaki jest ten ukos tutaj? No jest troszkę, ale nie jest, no tam może być stromo, ale no tu by było dobrze parkować, no do jutra. Gdzie jest Darek? Jest tam. Ustaliłem z Darkiem, że tam wjeżdżamy, słuchajcie. On już tam manewruje. Staniemy gdzieś sobie tam, żeby nie tutaj tych spotów na auta osobowe nie zajmować, bo tutaj, słuchajcie, dzisiaj jest sobota, tutaj są eventy, może być dużo ludzi. Nie no, będę musiał tutaj cofnąć z lewej, nie no, easy. Słuchajcie, tutaj jest, zobaczcie, oryginał Tombstone
Old Town, tak jak było tutaj, no dokładnie 150 lat temu. Jest rano, jeszcze nic się nie dzieje, nie ma ludzi, ludzie śpią, ale my mamy co robić. Co nie widać? Zjeżdżamy na dół do Darka. Słuchajcie, tutaj problem jest w tym, żeby naczepa nie uderzyła w catwalk, takie przejście na ramię. Tak się właśnie uchylać. Tylko o to chodzi. Dobrze, słuchajcie, w sumie to super parking. Jeśli tylko nam pozwolą tam usiąki, jakieś są. Marek, myślę, że jest okej, kurwa. Tak, ale myślę, że wiesz, nie powinien się nigdy czepić, nie powinien. Nawet do overnight. Niby znaki są, ale To wszędzie. ciekawe jest wiesz, bo jakbyśmy gdzieś z boku na ulicy stanęli, nie? Na wchodku. Ale ja dostałem na górę, nigdy nawet nie podszedł. Kiedy to było? No, to rozumiem, było. To dobrze, to ktoś pisał na 3 lata temu, to jest na Stałeś na ulicy i zero problemu, nie? Ulica przez lawę. Warunaki. Summer of 1881. Sounds good. Thank Sir, may I record you? Słuchajcie, to jest oryginalna knajpa Wyatta Earpa, czyli szeryfa tego miasta. A on jeszcze był... Także idziemy w tym momencie na małe piwo o poranku, że tak powiem. Wchodzimy, dopóki nie ma, słuchajcie, dużo ludzi, bo tutaj będą tłumy. Także wchodzimy.
my place, established in July of 1881, making it only 3 years older than Joe Biden. Now, folks, that is a joke. But it's not a joke, it's real history that happened right here on the sport. We're talking about 15 total gunfights happened right here where you're sitting. We're about to do 3 of the most prominent gunfights that only took place in Tombstone, but right here at the original. Now, one thing you must understand, and I can run this place fine all by myself. Hell, you can take that money back to New York City and live like a king. Right, folks? Yeah! $5,000? Now look around, $5,000 doesn't even pay for the curtains in this place. In case you haven't noticed, Mr. Herb, you ain't in Kansas anymore. I'll give you that, Milt. It is a nice place, right? Yeah! But Milt, you ran it to the ground. I'm talking to shooting and stabbing here every week. It's nothing but a regular slaughterhouse in here. It's my slaughterhouse! There's no rest for the weary. Yeah, $5,000. It comes with a free shotgun and a screaming baby. I'll take them both. Well, Doc, welcome to Tombstone! Joyce really probably ought to find a medical doctor. Doc, you shot my thumb off! You're a young man, it'll grow back. Yeah, what the hell? All right. A hangover. Oh. Well, I got your normal remedy right here, Doc. Try to behave yourself today, please. Whatever you say, Wyatt. Friends like Doc, folks. You're the boss, Wyatt. You're the boss of Tombstone, Wyatt. Wyatt, I hope you're a pain in my ass. Hey, we got a little saying down in Georgia. Is anyone from Georgia? What the hell's wrong with you? Cute, Holiday! Really cute. What do you say we go outside and settle this? Hell, I'll even give you the first shot. That's the considerate man I am. Ooh, I'd love to settle this in the here and the now, but I am a gentleman. I've got too much respect for the cleaning woman. Easy, darling. Get the hell out of here before you get dead. Bart, Doc, what are you boys up to? Hell, why it's these cowboys? Why do you let them in? Now, Bart, you don't listen to him. You know your coin's always good at the bar. You go tell all your friends. Yeah, Bob. Let's go round up all your friends. Both of them. You're a damn skinny longer. That's a dangerous thing to say, George. Now, Bart, you listen. You go tell those cowboys if they're spending money at the Oriental, they are welcome here. You know why? We've been friends a long time. Up in Denver in the old days. Deadwood when Wild Bill got killed. So out of a sign of respect for our friendship, I'm gonna let this slide. You teach your dogs some damn manners. I'll send you to hell. Easy, Doc, easy. If the man wants to crawl out of here, let him crawl. Alright? Alright. I'm gonna leave. But it ain't because you told me to. Maybe it is. Why in the hell do you let the cowboys in here anyhow? They're not. Hey, when a man's got murder on his mind, you gotta keep an eye on him. Yeah, sound policy, Doc. I'll go get the shovel. Again. Now, ladies and gentlemen, you know, sometimes in a town like Tombstone, well, sometimes you can win but still lose. As it turns out, the coroner's jury said my killing was quite justified. However, Bob Jackson's friends, when they did not agree, they put a bounty on my head of $2,000. I'll tell you the cowboy who was. He's a gunslinger that went by a lot of names. Here in southern Arizona, we called him Buckskin Frank Leslie! Yes, sir, I am, boy. You see us one time too many. Yeah. All right, who the hell was it? Obviously, that was not Billy the Kid. He died a year and a half ago. That drunk idiot was Billy Claiborne, the second fastest man running away at the OK Corral. Tutaj, słuchajcie, były pokoje, no tych kurtyzan, że tak to powiem, ale no, są tutaj jak to się mówi, zablokowane, no nieważne. Słuchajcie, to jest oryginalny salon u Wyatta Earpa.
szeryfa z Tombstone. Niesamowite miejsce, dla mnie niesamowite. Jestem, słuchajcie, miłośnikiem westernów i takie miejsce tu właśnie jest. No, szkoda mówić. O! Och kurwa. Ja pierniczę. Wylałem tam. Kurwa. Forsy nie ma. No właśnie, to tutaj. Pójdź, dobra, uciekamy. Thank you. Idziemy, zobaczymy, Darek, o której jest tamten pojedynek. Chyba tam, nie? Dalej, w tamtą stronę. O, tam są kurwa ten, Silver Mine Tour właśnie. Można sobie kopalnię zwiedzić. O! Where is the OK Coral? Where is the... Okay, corral right down here. See the Straight big ahead. sign at the Oh, end of okay, the yes, street? we see it. Yeah, There you thank go. you. Oh! Definitely after you do that, come check us out at the Silver Mine. We'll Sure. take you 100 feet below ground to the mine. All right, sounds good, thank you. 100 stóp pod ziemię się zjeżdża, kurwa, tam. Tych, kurwa, Michał. Czekaj, co tu dają, kurwa? Słuchajcie, tutaj jesteśmy na ulicy, no chyba wtedy jedynej ulicy, aczkolwiek no nie wiem. Old Town, oryginalna ulica sprzed 150 lat. Tutaj no, działo się bardzo wiele, słuchajcie. Może nawet więcej niż w Nowym Jorku, na Brooklynie. W ten czas. Niesamowite miejsce. Tutaj właśnie była, momento mori, muszę. Tutaj właśnie była słynna walka braci Earp plus Doug Holliday, to był ich przyjaciel. To wszystko jest, słuchajcie, w filmie Tombstone między gangiem tamtych czterech braci. Oni zginęli, znaczy nie będę mówił wam, bo dobra, nie powiem. Oni zginęli wszyscy, dwóch braci było rannych. Tutaj właśnie, słuchajcie,
150 lat temu była słynna walka na Dzikim Zachodzie. Trwała bardzo długo, bo 30 sekund jak na tamte czasy. Za godzinę, słuchajcie, jest powtórka z tej potyczki rewolwerowców. Jak kurwa w Zakopanem miś, kurwa. Będzie walka tutaj, w tym miejscu. Nie, oni zapraszałem do tego kurwa salonu. Za 15 minut, nie? Mówił coś. Tak, ale to w tym salonie następnym, kurwa, tak samo jak i tam, kurwa. Nie, bo tu w ogóle, Darek, są jeszcze walki na ulicy, wiesz? Tak samo. Co jakiś czas. Tak. Hello. Little baggies. Keep your goodies in. Would you like the gun in a bag? Yes, please. Put the bag in the bag. Did you want me to put the dirt in the bag? Yeah. I can do a separate bag. Might need to double bag it, but. Tu jest oryginalne siodło z filmu. No właśnie, które to jest? Słuchajcie, tutaj są oryginalne siodła sprzed ponad 100 lat. Jedno z nich tutaj jest, które było użyte w filmie Tombstone, na którym jeździł Kurt Russell. Właśnie tutaj to siodło. Na tym tutaj siedział właśnie jeden z moich wielu ulubionych Kurt Russell, także słuchajcie, tutaj wozili zwłoki po pojedynkach i tak dalej, i tak dalej. Kupiliśmy bilety, słuchajcie, będzie kolejny pojedynek, słynny pojedynek z całego zachodu, dzikiego oczywiście, braci Earp z gangiem, no tam jakimś tam, nie wiem dokładnie już jakim, ale mniejsza z tym.
Słuchajcie, oryginały. Karty i rewolwer, który ma już 140 lat, spójrzcie. Tutaj oczywiście to jest siet. To nie, to ma, słuchajcie, ten, nie wiem, czy to jest Winchester? Nie, to nie jest Winchester, to ma 150 lat, słuchajcie. Ta dubeltówka, bo to jest właśnie dubeltówka. Można trafić, słuchajcie, niesamowite, no nie są do kupienia. To są już jako, nie artefakty, ale rekwizyty, mówiąc krótko. Lizak. Lizak, słuchajcie, jest robakiem. Skorpiony. Okay, crowd, gunfight at 12:30, right through these red doors, folks. Yellow paper ticket all the way out back, folks. If you need tickets, I'm right here also. So, I've got tickets online. They're due online. Got one today. I'll make some notified. Masz mi jakieś żółte te bilety jeszcze? Żółte? Tak. No coś mówię o żółtych mi teraz. No mówię, że na gunfight to jakiś yellow paper tickets, kurwa, że potrzeba. Czekaj. To jest Żółtych to ja nie mam, ale mam zielone chyba, nie? te niebieskie takie. A, niebieskie. Nie no, mam, dalej. O! To jest to? Tu jest tak, tu jest two persons. Okej. No, idziemy. Czy idziemy, czy? No, Chyba idziemy, nie? Później jak to, nie? Na to są antyki nawet. To już są antyki. Burdelik. Zobacz. I takie były pokoiki, kurwa, na chaty. No to nic się nie zmieniło w XXI wieku, Darek. Probably. Nie no, kibelek był ekstra. Ja pierdzielę. City of Lights, no co to jest? Dobra, idziemy zająć miejsce. Yellow ticket, fellas. Of course. Thank you very much. Going right through those red doors. Thank you. Enjoy the show.
No obojętnie. Tam w prawym górnym rogu? Gdzie chcesz? Cheer every time they enter or exit the stage. But if you see a no good, smelly looking cow, boy, those are the bad guys. We like for you to boo them every time they enter or exit the stage. Sounds like they're getting started early today. Not our problem anymore, Wyatt. So it would be nice to have a marshal here to do something about it. I wouldn't hold your Fred White, Boys, shouldn't we do something about those Cowboys? you fellas made yourselves up in God's city. Help me around the Cowboys. No. We're the one with the badge, Fred. Yeah, we're real busy here, Fred. Don't need a badge, but do what's right. And neighbors, you do. Come on, boys! Hey, I've never seen an old lady run that fast. There's another bar over here. Charlie Bell. Fred, what? It's Fred. I hate him. Boys are in violation of see ordinance number 9. 10 pistols on the difference. They have to arrest you. I'm gonna need you to hold on for a second. Hey, Bill, explain to me what he means in violating city ordinance. Yeah, we wasn't made the marshal mad. Oh, no. I'm not playing, boys. Hand him over. Please don't. Being the marshal in this town, you got no right talking to me at all. You're nothing but a stage robber and a horse thief. Sheriff Behan may not care what happens between here and Mexico, but I do. You boys hear that? Yep. There's a